Powiedzieć tak na początku, do czego ja się tu musiałem przyzwyczaić przez te 3 lata. Jak wygląda taka wioska, typowa wioska filipińska, jak wygląda otoczenie domu i sam dom. To, do czego się musiałem przyzwyczaić, to jest na pewno kuchnia filipińska, czyli 3 razy dziennie ryż. Chleba tutaj się nie jada tak jako posiłek, bardziej jako taką przekąskę czasami. Między posiłkami się kupuje. Na przykład hałas. Jak też w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba dbać o ciszę, o taki szacunek do innych, żeby nie przeszkadzać nikomu. A tutaj jest jeszcze tak, że jak masz rodzinę, możesz naprawdę, często tu się robi karaoke, więc jest naprawdę głośno. Ostatnio się robi tutaj modny taki maraton na 5-10 km. I pierwszy taki maraton naszej miejscowości miał miejsce o 2:30 w nocy. I zrobili naprawdę bardzo, bardzo duży hałas. Zimna woda na przykład. Nie ma na wsi podgrzewaczy. Niektórzy na przykład dzieciom podgrzewają wodę, dolewają na przykład do miski, szczególnie rano, jak one muszą iść do szkoły, to nie lubią na przykład w zimnej wodzie, ale przeważnie się kąpię w zimnej tylko. Dalej zimna, pranie się robi w zimnej wodzie i można tak samo sobie wyprać dobrze jak z ciepłą wodą, czy jak z pralką. Jest duża oszczędność. Ludzie przeważnie tutaj nie mają pralek, przynajmniej na takich wioskach. Trzeba się też przyzwyczaić do Filipińczyków, dlatego że oni bardzo na prowincji bardzo tak reagują zawsze na obcokrajowców. Jak się coś kupuje, idzie się do sklepu, to oni się zawsze śmieją, ponieważ tak między sobą są trochę nieśmiali, jeżeli chodzi o używanie angielskiego. Jest jeden tylko sprzedawca, to on się tam uśmiechnie do klienta i do mnie i sprzedaje, a jak jest więcej, to przeważnie ten sprzedawca ucieka i woła kolejnego, żeby to inny obsłużył. Jesteśmy w domu teraz. Tak wygląda kuchnia. Kuchnie się robi cementowe. Tu jest od razu stół, przy którym można spożywać posiłki. To jest dom rodziców mojej żony. Okna, tak żeby było widno. To jest taki pokój dzienny, jeszcze nie wykończony, nie mamy podłogi. Pokoje do spania, takie małe sypialki. O, pokażę. Jedna sypialka, tu akurat nasza. No i proszę bardzo, od razu deski. Tu akurat jest taki lekki, cieniutki materac dla wygody. No nie mamy tutaj szafy, tylko tak ubrania wiszą. No ale zawsze może kiedyś się kupi. Tutaj taki mebelek na drobiazgi. No i podobnie wygląda tutaj ten pokój, to jest pokój taty. Jest bardziej widno, bo są 2 okna. Też ubrania wiszą. Tu jest akurat tapeta. Takie typowe okna na Filipinach, nie zamykane jakieś tylko tak o. Taki inny. W rogu była kiedyś kuchnia, mówi się dirty kuchnia, czyli taka brudna kuchnia, gdzie się rozpala ognisko, ale żona kupiła, zanim przyjechałem, kupiła gaz, takie 2 palniki na gaz i kuchnia została przeniesiona, nie wiem czy wcześniej też tam była czy nie, ale jest na zewnątrz taka kuchnia. No i tu jest łazienka, no zwyczaj taki filipiński. Tu nie ma deski, trzeba sobie radzić. Tu jest też, można wziąć kąpiel. Miming.
Tu kot nie ma imion, po prostu każdy kot to jest Miming. Jak? Miming? Miming. Miming. No. Dobra. Mimingi są głodne. Tu jest Fobał. Fobał. Fobał jest tak nazwany ze względu na misia pandę, bo on się urodził wtedy, jak misia panda z Korei trafiła do Włoch. Taka znana misia nazywała się Fobał. Taka biedna misia, ponieważ ona była przyzwyczajona do swojego trenera, ale niedobrze Chińczycy zabrali ją do Chin, bo była już bardzo popularna. No i na część Fobał nazwaliśmy naszego psa w ten sposób, ponieważ wyglądał jak panda z tym okiem takim jednym czarnym. A tu jest Kubi. Kubi, come here. Kubi, come. Kubi jest tutaj najstarszy, chyba z 5 albo 6 lat ma. Jego matka się już zestarzała i zmarła. Jeszcze ma siostrę, ale siostra nie wiadomo co z nią, zamknięta jest, za chwilę tam pójdę do niej. Taki zadowolony, ale on kiedyś czasami jest niedobry, bo czasami skacze do dzieci na przykład. Ale to podejrzewam do takich niedobrych, takich co go zaczepiają, denerwują. On z nami też do kościoła chodzi. Taki bo tu psy też chodzą do kościoła. Znanaj, tutaj mamy fotel, taki starodawny, bo ten dom ma około 6 lat, a wcześniej żona mieszkała na takiej farmie i tam był taki stary dom, w którym był ten fotel. A tu jest fotel po naszej mamie zmarłej. Tu jest nasze pranie, tu jest dookoła taka ciekawostka, bo te rośliny, które są wzdłuż domu, czytałem, że one są zawsze sadzone wokół domu i na wejściu do domu. I tak jest u nas. Ale nie wiem, czy to żona sadziła, to raczej ona może nawet tego nie zrobiła świadomie, ale te kwiaty niby się tak sadziło z tego względu, że one niby miały odstraszać złe duchy. Tutaj mamy pineapple, ananasy, ale to są takie bizaja, takie native, czyli takie mniejsze, niekomercyjne, dlatego one są takie małe. Drzewa, które się ścina obecnie wszędzie, fregata to się nazywa, coś takiego. Ścina się wykonuje się z nich na przykład papier albo sklejkę taką, płyty wiórowe. Tu jest palma jedna, tu jest koło domu druga. 3 palmy są, bo tu jest jeszcze jedna, a tam są jeszcze 2 dookoła domu. Idziemy też zobaczyć jeszcze tego naszego pieska. Tu jest krzew chili. Są takie, teraz już są zebrane te większe, to są tylko takie mniejsze. A tutaj jest moja praca. Ja tutaj kosiłem tą trawę, jeszcze mi zostało połowę, ale tam to jest taki straszny gąszcz. Tu jest mira. I jeden szczeniak się został, było 5, ale wszystkie zmarły. Co najciekawsze, zmarły chyba na wściekliznę, bo miały pianę i nie wiadomo, czy ona ma wściekliznę, czy co. W każdym razie jest zamknięta, tak żeby na obserwację, czemu te pieski tak, czy ona jest chora, czy nie. Mira od Miracle, ponieważ miała już kilka razy wypadek. Tutaj ktoś ją potraktował w taki sposób, że ją ciachnął nożem, ale jej się zagoiło. Jak była mała, to mnie ugryzła. Musiałem się zaszczepić. No, Mira. A tutaj te rośliny, one się nazywają taro. One są jadalne. Te liście można przyrządzić na przykład na obiad i korzenie. Korzenie są takie koloru fioletowego. My mamy dosyć sporo tego, bo to wyrasta. Tu jest bananowiec. I z tych korzeni czasami się wykonuje różne desery, na przykład są takie lody taro. Takim widokiem dookoła kwiaty.
stoliki do siedzenia. Tutaj z dyni kalabasa nazywamy. Dyni. Aj bro. Są dzieciaki. A, dobry jest. Tutaj grają w koszykówkę. Jest takie miejsce, gdzie się odbywają różne spotkania. To jest taka scena. Tu jest przystanek autobusowy, ale on lubi być. Ludzie lubią tu siedzieć, ponieważ tu mają dobre połączenie internetowe. Tutaj co sobota się odbywają mecze koszykówki i oni grają o pieniądze. No i tutaj jest, w tą stronę jest do Tagbinin. My jesteśmy jakby na terenie Tagbinin, czyli to jest gmina, jedna z gmin, nazywa się to Barangaj. W tą stronę 10 km do ten. I tutaj są już pierwsze sklepiki, prawie nie każdy domek, chociaż różnie to bywa, różne są miejscowości. Czasem bywa tak, że w każdym domku jest sklepik. Także kto kupuje? Ktoś zasadził sobie warzywa. Te warzywa to się nazywa okra. Nazywają się okra. Tutaj kaplica, ona jest Najświętszym Sakramentem. O, tu jest, może tam można nawet wejść. Tutaj tu jest taka kapliczka. A tutaj zawsze jak jest ksiądz, to tutaj w tym miejscu jest obiad dla księdza. Tu jeszcze ludzie mogą siedzieć na mszy. Tam jest ubikacja. Nie za bardzo tutaj pachnie już ładnie. No i tutaj są ławki. Jest projektor nawet. O, taka kapliczka. Dobrze. Zaraz obok naszej kaplicy jest taki budynek, tutaj niedawno wykończony. I on jest na wypadek na przykład trzęsienia ziemi dla osób, które by mogły stracić na przykład dom. To tutaj później mogą przebywać. Nie wiem, czy tu się odbywa jeszcze coś. Mogliby wykorzystać w jakiś inny sposób. Nie wiem, czy ktoś tu mieszka. Multi-purpose building. Czyli prawdopodobnie coś tutaj jeszcze się odbywa. Jakoś wykorzystują ten budynek. Ale nie wiem. Nie wiem, to jest takie miejsce do siedzenia. Tam jest jakiś ogródek. To jest wybudowany przez Tagbinie, przez Urząd Miasta. Tu jakiś taki ciekawy krzew, ale nie wiem za bardzo, co to jest. Ma takie kwiatki, liście jak niektóre drzewa u nas. Ciekawa, a tu jest taka palma. Właśnie bus do Butuan jedzie tam, gdzie jest lotnisko. Tu jest kaplica znowu, a tam nigdy nie byłem. Kaplica protestancka. Ciekawe drzewo. I to jest chyba to drzewo, które myśmy mieli na ogródku, ale żona ścięła podobno, ponieważ zamieszkują te drzewo duchy. Tu jest pies. Chroni chyba, broni ten budynek. Zobaczymy, jak oni tutaj mają. Oni oczywiście te msze mają bardzo głośne. Oni cały czas, tam nawet jakaś kapela muzyczna, oni cały czas śpiewają, grają. No, tak samo wygląda. No. Nabożeństwa bardziej Słowa Bożego z Pismem Świętym. Tu jest sklepik taki z artykułami szkolnymi, ponieważ tu mieszka jedna z nauczycielek i ona prowadzi taki sklepik. To jest rodzina zaprzyjaźniona, od której ja kupiłem też dom. Ziemię pod dom.
O, papaja lubi słońce, lubi mieć dużo miejsca, słońce i tutaj już ma owoce i kwiaty nawet. Kwiatów nigdy nie widziałem. O. Muszę powiedzieć nawet, że ładnie pachnie tu. Że te kwiaty są pachnące. Tu są takie róże. Myśmy mieli taki krzew, ale niestety ktoś ściął z taką różą. I są takie różne krzewy z takimi innymi kwiatami. Nie wiem, czy to przybliży kamera, czy nie. Takie. Te rośliny takie też są popularne, różnych kolorów. O, tu są plamy takie. Bardzo ładne, dekoracyjne. Jest jedno z takich miejsc do siedzenia też. Do siedzenia na internecie. Żonie też się podobają te krzewy. By chciała mieć takie z takimi kwiatami. Tu mieszkają bardziej tacy ludzie związani z taką powiedzmy innym wyznaniem. O, zaraz powiem o nim, ale nie będę teraz tu mówił. O. Też się ciągnie. Też tutaj dosyć dużo domów jest. Ja akurat trafiłem, tylko się boję, żeby nie było psa. Są takie kwiatki. Taka roślina. To jest taro, tylko już duże. Dużych rozmiarów. Tam są bananowce. Tu ma banany nawet. Te banany, taki rodzaj bananów się je hilał, czyli zielone jeszcze. One się gotuje. Już może nawet już teraz można je zerwać. Gotuje się na ogniu. Tak między tymi domami można przechodzić. O, tu są jakieś inne kwiaty. Mamy takie w Polsce chyba. Także Filipińczycy lubią kwiaty. Są takie. To jest z Meksyku kwiat. Czytałem o nim. Zostało przeniesiony przez kolonialistów. Tu jest taki ogródek, no. Ładny. Tam miejsce siedzące jakieś. No i tu są takie domki właśnie. Tu ten obszar może być nawet dosyć duży. Może tych domków być dosyć sporo. Patrzcie tutaj na te liście. Coś mi to przypomina. Nie wiem. Nie wiem, co by to było. To nie wygląda jak bananowiec. O, trochę wygląda, ale chyba nie. Młode pędy takich paproci się jada. Nie wiem, czy to są te paproci akurat. O, paprocie są bardzo przyjazne tutaj, ponieważ można się nimi odżywiać. Ich młodymi pędami. Hello! Uncle, my uncle. Andrzej. Hello. To był nasz wujek. Brat taty. Andrzej. A tutaj ten pan, taki pan mnie zaczepił i spytał się, skąd jestem. A później się zapytał, czy jestem blogerem. Ja mówię, no zaczynam. To mówi, to pomóż mi. Ale ja mówię, no ja nie mam jeszcze nikogo, kto by mnie subskrybował, nie mam ja dopiero robię drugi czy trzeci filmik. Tutaj jeden bloger pomógł jakiejś rodzinie czy jakiemuś panu, wybudował dom. Nie wiem, gdzie jest ten dom. Hi, hello. I'm good, thank you. To jest takie wyznanie na Filipinach. Można powiedzieć sekta, no. Bo oni niby wyznają Jezusa, ale uznają go za człowieka. Jako przybranego
syna Boga, ale przybranego, nieprawdziwego. I oni tutaj nie mają krzyży, nie uznają krzyży, że krzyż to jest tylko miejsce kaźni. Nie uznają w ogóle śmierci jako momentu zbawienia, tylko uważają, że każdy, kto będzie należał do ich kościoła, będzie zbawiony. Ecclesia Ni Cristo. Założył ją pewien Filipińczyk, który miał jakieś objawienia czy coś takiego. Każdy kościół, przynajmniej ten front kościoła, wszystkie te kościoły ten front mają taki sam. Niektóre są bardziej ozdobne, te kościoły. Tu dookoła palmy. A tutaj jest szkoła naprzeciwko. I szkoły mniej więcej wyglądają tak jak tutaj. Nie wiem, czy tam mogę wejść, czy mnie nie przegonią. No, ale ja jestem w sumie nauczycielem, a oni tego nie wiedzą. To najwyżej się dowiedzą. Ale tu jest taka mała szkoła. Oni mnie tu znają, te dzieciaki. Hej bro. Tu mają scenę. Szkoły są takie jednopoziomowe przeważnie. Tu się lekcje odbywają w tych domkach. Tam chyba jest taka może na jedzenie albo coś takiego, nie wiem, albo też jakaś mała sala. I mają przeważnie, to się tym odznacza, że oni mają dużo miejsca do biegania. Może nie mają boisk czy coś takiego, ale mają miejsce do biegania i przeważnie mają ogródki. Tu jest tak, że oni mają te lekcje dosyć długo, bo do 17 mają tylko przerwę na obiad. I ci nauczyciele też tak pracują. Tylko oni pracują od rana do wieczora i te dzieci też tak siedzą od rana do wieczora. Tylko że dzieci traktowane są ulgowo z tego względu, że po prostu oni pomagają często rodzicom. Oni tu zaraz zaczną. Już się przybliżyli ale niektórzy mnie znają, nie wszyscy. Hi! Tam mają ogródek, oni nawet uprawiają. Hello, hello. You know me. You know my name. You don't know? No, we don't know your name. Ah, okay. Wojtek. Wojtek. Yeah, very good. You go to school? Okay. Bye bye. Tutaj taką pracę mają fajną, bo nauczyciele przeważnie wszędzie chyba tak samo zarabiają. A tutaj mają te lekcje, niedużo mają uczniów, także mają takie lajtowe te lekcje. No i tutaj idziemy do tego miejsca ze źródłem wody. Tu są te drzewa. Najczęściej wycinają. One są trochę niebezpieczne, bo one jakby te gałęzie tracą, one usychają, te gałęzie i spadają. Niedawno tu taka duża gałąź spadła na jeden z domów. Takie miękkie drewno. Tutaj niedaleko jest rzeka i ten strumyk zapewne wpada do tej brzydkiej, brudnej rzeki. Zobaczymy jak to teraz wygląda, ponieważ podobno narzekają tutaj, że z barangaju, że tu ludzie właśnie przyjeżdżają z innego barangaju po wodę, ale często zostawiają za sobą śmieci, jak piorą na przykład pakowania i teraz zrobili taki na śmieci taki worek. Jak widać ten duży właśnie to na pewno idzie do barangaju. Woda, tam też takie duże. Woda jest czysta, źródlana. Tam wypływa. A tam jest jeszcze ta rzeczka. Wodospad. Ona stąd wypływa. I tutaj są wszystkie te chyba przewody. Może w środku nawet, nie wiem. A tutaj są góry już. Tu można iść i po górach pochodzić. Ja chodziłem, ale jak się dowiedziałem, że tutaj są węże i rzeczywiście widziałem parę tych węży,
które są gigantyczne. Siostra babci miała taką przygodę, że jak była mała, to ją ten wąż próbował, już do połowy była w wężu. I ona teraz mówi, że ona się tam węży nie boi. Tu ta ścieżka taka, specjalnie idę tutaj, żeby pokazać, że tu można przejść. Ja tu zawsze z psami właśnie chodziłem. Tu już jest dżungla, bo jak się wejdzie na w góry, to można zauważyć, że po prostu my mieszkamy w dżungli. Dookoła są lasy. Tutaj jeszcze jest, tam jest taka duża rzeka. Trochę zamulona, ona właśnie idzie do tego drugiego miejscowości, gdzie też nie mają wody. Mają problem z wodą. Często pobierają z tej wody, z tej rzeki wodę, a ona jest strasznie zamulona. Tutaj nasza babcia Nanaj. Tutaj mamy stół, pokażę. Krewetki. Ktoś kupił krewetki. Warzywa. To już takie bardziej wykwitne jedzenie. Tam z karenderii kupione. Ryż. I tutaj, what is this? A tu jest salad. Salad, no, moja żona może. Pineapple. Tu jest ryba. This, how we call this one? Paksiao. No, paksiao. And tu jest sos. Sos ginamus. Ginamus. Dziękuję za oglądanie filmiku, za polubienie, za subskrybowanie i zapraszam na kolejne filmiki na tym kanale. Pozdrawiam, pa pa.